Dowiezione, posprzątane. Ale ile to się trzeba napracować, żeby dowieźć taki ładunek? I ile osób musi nad tym jeszcze pracować? No właśnie, ile? W zasadzie to ja przywiozłam tą łopatę z pomocą pilota. Jednak nie można powiedzieć, że transport to tylko i wyłącznie kierowcy, bo patrząc na to od początku, żeby przewieźć jakiś ładunek, trzeba zdobyć ten ładunek, zatem potrzebujemy spedytora, potrzebujemy dyspozytora, potrzebujemy menedżera, potrzeba mechaników, którzy będą dbali o to, że auta zawsze będą wyjeżdżały sprawne na trasie i nie zawiodą. Potrzeba księgowych, które będą dbały, zazwyczaj to panie, będą dbały o fakturowanie, o płatności, o płynność finansową, tak żeby wypłaty były na czas, a przedsiębiorstwo przynosiło zyski. W końcu transport to biznes, nie działalność charytatywna. Także potrzeba pracy wielu osób, żeby odpowiednie auto z odpowiednią naczepą, bo w transporcie naczep jest od kilku, przeróżnych, podjechało na dany adres na czas i żeby wszystko grało. Ale to od kierowcy zależy cały efekt końcowy. Bo przecież to kierowca musi przyjechać na miejsce załadunku na czas, niespóźniony. Żeby się załadować, musi znaleźć firmę, co czasami kosztuje nas kierowców bardzo dużo zachodu, bardzo dużo nerwów, wiele kombinowania. To kierowca od samego początku do końca musi zadbać o załadunek, także musi sprawdzić ilość ładowanego towaru, musi znaleźć ewentualne uszkodzenia i odnotować w papierach, bo jeżeli tego nie zrobi, nie znajdzie, to firma poniesie koszty. Później to kierowca musi zabezpieczyć odpowiednio załadunek, tak żeby towar nie przesuwał się, nie uszkodził się w trakcie transportu, żeby przeszedł wszelkie ewentualne kontrole policji, BAG czy czegokolwiek po drodze. I to później znowu kierowca rusza w trasę, kierowca musi sobie rozplanować jazdę, tak żeby mu starczyło i żeby dojechał na czas i później żeby dalej miał jakiś tam czas pracy. To kierowca musi sobie zaplanować, gdzie stanie, żeby było bezpiecznie, tak żeby na nas stanął najlepiej na jakiejś pompie. To kierowca musi rozplanować tankowania i to kierowca musi dojechać na czas na rozładunek. Ładunek musi być nieuszkodzony. A na rozładunku kierowca, gdy zadba o całą papierologię, musi przygotować naczepę pod kolejny ładunek. Także kierowca w trasie już ma wystarczająco dużo rzeczy na głowie, wystarczająco dużo stresu, wystarczająco dużo myślenia, jak to wszystko zrobić, żeby było dobrze i na czas i bez uszkodzeń. Dlatego jest świetnie, gdy kierowca ma taką kartę paliwową do dyspozycji, którą będzie mógł regulować wszelkie płatności, jakie tylko mogą go spotkać na drodze, na swojej trasie, tak, że nie będzie się tym stresował i będzie mógł skoncentrować się tylko i wyłącznie właśnie na swojej pracy. Ja w trasie używam karty Euroshell, popularnie przez kierowców tak zwana Shellka. Tak naprawdę jest to karta Euroshell, która jak sama nazwa wskazuje, jest to karta ważna we wszystkich krajach Europy. Karta paliwowa zazwyczaj kojarzy się wszystkim z paliwem i ewentualnie AdBlue, ale to już nie jest zwykła karta paliwowa, ale karta flotowa, która daje znacznie większe możliwości. Bo jakie płatności możemy regulować za pomocą tej karty? Po pierwsze paliwo, po drugie AdBlue, do tego dochodzi myjnia, do tego dochodzi serwis. Ta karta to jest tak samo polskojęzyczna pomoc drogowa. Do tego dochodzą oczywiście opłaty drogowe, autostrady, przejazdy tunelami, mostami, to jest bukowanie promów i wiele innych rzeczy. Ale oczywiście to firma wybiera sobie sama, w jakiej opcji chce mieć kartę. Czy to będzie wersja podstawowa, gdzie będzie można regulować płatności związane tylko wyłącznie z paliwem, czy z AdBlue, czy to będzie wersja już na wypasie, gdzie kierowca będzie mógł sobie nawet uregulować płatności związane z jakimiś tam zakupami spożywczymi, czy też zwykłą po prostu kawą w nocy na stacji benzynowej. Szczerze powiedziawszy, dopiero przygotowując ten materiał dla Was o karcie Euroshell, uświadomiłam sobie, jak wielkim dobrodziejstwem, jak wielkim wynalazkiem jest karta paliwowa, bo ja zaczynałam swoją pracę w transporcie jako kierowca roku 2011, gdy karta paliwowa to już była norma. I jakoś nigdy nie wyobrażałam sobie tego, jakby wyglądała moja praca bez karty paliwowej. W zasadzie, czy bym mogła w ogóle pracować jako kobieta, jako kierowca, bo dawniej kierowcy wozili całą kasę ze sobą. To było dużo pieniędzy, żeby starczyło na paliwo, na opłaty wszelkie związane z drogami, z autostradami itd., itd. Czy pracodawcy w ogóle chcieliby zatrudniać kobiety? Czy Wy sobie wyobrażacie, że teraz idziecie z jakąś taszką pełną pieniędzy pod prysznic, gdzieś tam przez jakiś parking wieczorem? A przecież tak dawniej było. Przecież kierowcy wozili ze sobą gotówkę.
I ile mieli więcej pracy z tym wszystkim, bo tak naprawdę były granice, każdy kraj miał swoją walutę, na granicę, każdy kraj miał jakiś tam limit paliwa, z jakim można było wjechać do kraju. Opłaty drogowe wszędzie były inne i pomyślcie sobie, ile ci kierowcy musieli się namyśleć, ile mają wymienić jakiej waluty, żeby im starczyło. Nie, to jest w ogóle nie do pomyślenia dla mnie już na ten czas, tak? Wszystko poszło do przodu. No bo tak, z perspektywy kierowcy to dla mnie ta karta to przede wszystkim taki komfort psychiczny, że cokolwiek mi się w trasie nie stanie, to mam kartę i jakoś nie muszę tłumaczyć, kiedy szef zrobi przelew albo cokolwiek, nie muszę tracić czasu w trasie, nie muszę czekać na nic, no bo mam kartę i mam spokój. No i oczywiście też kwestia rachunku i fakturowania, bo nie wiem, czy sobie ktoś wyobraża jeszcze, żeby na stacji benzynowej prosić o fakturę. Nie, też nie funkcjonuje. To z perspektywy kierowcy, ale tak naprawdę też firma ma o wiele mniej pracy dzięki karcie paliwowej, bo po pierwsze to oczywiście karta paliwowa to jest jedna zbiorcza faktura, więc zamiast kilku faktur jest jedna. To jest tak samo szybkie odzyskiwanie VAT-u z zakupów za granicą, to jest odzyskiwanie akcyzy z zagranicy. No i oczywiście kontrola wydatków, no bo firma określa sobie, jakie płatności będzie mógł regulować kartą kierowca, więc wszystko jest czarno na białym, wszystko jest dogadane i jest spokój. No dobra, tu gadu, widzę, że piloci się zjeżdżają i muszę się przygotowywać do wyjazdu. Dzisiaj jest moja ostatnia trasa z łopatą, za chwilkę już wyjeżdżam do Kanady, także dziękuję Wam za uwagę. Koniecznie jeszcze obejrzyjcie sobie materiał, który Wam tutaj linkuję. Jest to materiał przygotowany przez Shella, w którym ekspert opowie Wam, jak działa karta paliwowa, jakie korzyści z tego wszyscy mają. Także samej ciekawości, dla zrozumienia branży, dla lepszego zrozumienia branży zachęcam Was. A teraz pozdrawiam Was, a ja lecę w trasę. Cześć!